Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul, zapraszam na drugi materiał. Wznawiamy naszą grę. W tym miejscu skończyliśmy odcinek pierwszy. Pójdziemy chyba tutaj, zobaczymy co tutaj jest i uderzymy tutaj na ten punkt. Tutaj jest jakaś, nie wiem, osada, miasto, cokolwiek. Zobaczymy. Tam jakieś dymy się unoszą. Tam widzę też ktoś jest jeszcze, maruderzy. Tam też można by zobaczyć. Tutaj są przeciwnicy do ubicia. Zobaczymy jak ten karabin się sprawdza. Page down. W głowę prawdopodobnie zadamy większe obrażenia. Karabin jest świetny. W głowę dajemy 24 obrażeń. W ciało trochę mniej, 11. Ładuj, ładuj. Dobra. Bronie zadające niskie obrażenia są nieskuteczne wobec ciężkiego pancerza. Wiecie co? Kończy nam się amunicja, no ale dobra, zobaczymy co tutaj jesteśmy w stanie może zebrać. Znaczy nie chodzi nawet o to, że tutaj coś jest czy coś nie ma, natomiast na pewno zdobywamy doświadczenie, nie? Mieszkaniec. Części broni mamy. Podnieść przedmiot łopata. Dobra, nic szczególnego tu nie było, no ale doświadczenia nam nikt nie odbierze. Dobra, generalnie co może skupimy się na... Tutaj nie mamy tu dużo amunicji niestety. Do naszego celu. Nie wiem czy tędy przejdziemy, czy tędy trzeba iść. Tak, bo tu jest... Tu są góry. Że de facto na razie sobie tutaj to zostawiamy i tutaj jeszcze mamy jakąś miejscówkę, ale na razie tam nie będę szedł. Postaram się to zadanie dokończyć. A kuźwa, tu maruderzy są. Wiecie co, ja sobie spróbuję tutaj wziąć tą broń. Chociaż broń białą mam w ogóle nie rozwiniętą, bo nie chciałem w tym kierunku iść za bardzo. Ale muszę się chyba poskradać. Nie ma czegoś takiego jak zajście od tyłu przeciwnika, jak w Dishonor na przykład. I zadanie mu śmiertelnego ciosu. Ale myślę, że to było też nie głupi pomysł. O, lekka amunicja, dobra. To jest fajne, że to co można podnieść, zebrać, to się nam podświetla. Tutaj mamy taką otoczkę. Czekajcie, bo tu był przeciwnik gdzieś. O właśnie, kasety nabity. Co to są te kasety nabity? Lekka amunicja, ciężka amunicja i tu mamy amunicję energetyczną. O, czekajcie, bo mamy pancerze, które tutaj mamy typ lekki. Technologia +5, broń biała, jednoręczna +5, ukrywanie się +5. Zobaczmy jak nasza postać wygląda w tym. Dlaczego ja tego nie mogę założyć? Aha, bo to jest hełm. A widzicie, hełm. A to są szaty. Lekki, tu mamy technologia +5, wartość 6, waga 2,5, stan 93%, stan 100%, dobra. Rozmontuj, możemy to rozmontować, fajna sprawa. Rozmontujmy to na przykład. Części pancerza 3 sztuki. I tutaj coś zbierałem, tylko powiem wam, nie wiem co to jest, nie? Izolację. Części pancerza, części broni, części magnetyczne. Identyfikator kapitana. Skóra pierwotnego, mózg pierwotnego. Dalej nie wiem gdzie to jest, przyznam szczerze. Izolacja, modyfikacja pancerza, to chyba to nie. Dobra, na razie to zostawmy.
Szkoda, że nie możemy podnosić nic w ogóle z ziemi. No dobra, zobaczmy, tutaj już tu jesteśmy. Ten obóz maruderów. Mam nadzieję, że tu jest tylko jeden, a nie, tu więcej przeciwników jest. Dobra, nie zdążył atakować. Lekka amunicja. Kasety nabite. Właśnie co to jest? Kaseta służąca, kaseta używana do przechowywania bitów służących w broniach. A, to jest waluta. To gdzie mam tą walutę swoją? 86? To jest ta waluta? To nie jest to. Szkoda, że tu nie ma gdzieś właśnie informacji o tym. Ile mamy tych, ile tej waluty mamy. 86. No zobaczymy, jak uda mi się zebrać. No 88, ale to chyba nie wiem, czy to było to. Dobra. Wyczyszczone. Patrzcie, co tam jest. Ja cię pierdziu. Ej, ładna ta woda jest. Co, może na razie nie będę eksplorował tych terenów, bo później się okaże, że jest tam jakieś zadanie i będę musiał drugi raz iść. Więc na razie może kierujmy się tutaj. O, lekki spadek klatek. Whoa, hey, where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Czemu tak mówisz? To nie mój problem. Skąd pewność, że nie jestem maruderem? You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Jak masz na imię? Nazywam się Bartul. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Szukam regulatora zasilania. Do kogo mogę się w tej sprawie zwrócić? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Zależy od zlecenia. Masz dla mnie robotę? Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Potrzebujesz kogoś, kto ściągnie dla ciebie opłaty. Mogę w tym pomóc. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Yeah? Skoro masz stałe zatrudnienie z mieszkańcami, musi być źle. Dużo waszych pada ofiarą maruderów? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Czego? Szukają kosztowności? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna dock my pay.
You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Od jakiegoś czasu jesteś młodszym grabarzem. Kopidołem, czy jak tam się zwą. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life, work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Dobra, otrzymaliśmy zadanie. A, tutaj mamy zadania główne, to mamy zadania poboczne. Średnie opłaty za grup od Conroda i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tu jest ten cmentarz. O kurczę, bela. By się przydało też zaglądnąć i zobaczyć, co jest. Nie wiem, czy dobrze robimy, że tu idziemy, ale może w pierwszej kolejności przydałoby się uderzyć do miasta. Dobra, zostawmy tutaj tą lokację. Pewnie tutaj za chwilę tak przyjdziemy w ramach jakiegoś zadania. O! Ja sobie mogę tak brać? Podnieść przedmiot, kaseta na bity 4. Mamy 88. A, czyli to jest amunita. Waluta. Trochę ta gra też przypomina mi BioShocka. Nie, tylko że no to jest bardziej cRPG, a niż FPS, ale trochę mi szkoda tutaj marnować. Zresztą zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Działania przestępcze. Wtargnięcie na teren prywatny, otwieranie zamków, hakowanie, mordowanie. Wszystkie te czynności uchodzą za działania przestępcze i spotykają się z dezaprobatą społeczeństwa. Jeśli chcesz wykonywać je bez konsekwencji, nie daj się przyłapać na gorącym uczynku. O, pistolecik jakiś zdobyłem. 102, lepszy, poziom drugi. Jak się porównuje? C porównaj. A, czyli muszę w ten sposób, ok. Mamy pojemność tylko 6 sztuk, no ale dobra. Poziom drugi. Resztę sprzedamy. Dobra, wchodzimy do środka. Nadbrzeże. Coś czuję, że długa seria będzie. No cóż. Taki urok RPG-ów. Nie wiem, czy warto eksplorować, czy gra nagradza za eksplorację. Nagradza, widzę. Tutaj mamy. Tylko musimy, kurczę, mieć dużo tych kluczy. Widzę. Powiem wam, że jest lekka ścina. Karta ciepowa Matthew Singta. Co to jest? De facto mamy tylko pancerz i hełm w grze. Nie ma czegoś takiego jak jakieś tam naramienniki czy spodnie. W sumie to też może być. Udźwig mamy 44 na 80, to też trzeba mieć na uwadze. Magazynek mocny kop, modyfikacje broni dystansowej, magazynek zmienia typ obrażeń zadawanych przez broń na obrażenia od plazmy. Ciekawe. Części ciężkiego pancerza i broni. Identyfikator kapitana. Gdzie my mamy coś? O, to jest kolekcjonerska karta ciepowa. Śmieci. Okej.
Dobra, zagadajmy może do tego strażnika. You're safer inside the walls. Jak tam mapa? O, proszę, jest. Tu jest nasz cel. Idźmy. Wszystko jest pozamykane. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got Got my sights on you. Możemy sobie tak bezpardenowo wchodzić. Gdzie nam pasuje, czy to jest... O! Świetnie, świetnie. Że... Patrz, nie możemy wchodzić na te... A nie, możemy. Tylko tak z trudem wielkim. A nie, że gra nagradza za eksplorację, to mi się podoba. No ale na mapie nie mamy informacji, czy gdziekolwiek można wchodzić, nie? To jest tak... No, chyba, że tutaj, gdzie mamy te żółte prostokąty, to... No, to jest kradzież. Odkryto miejsce, automat sprzedający plus 50 punktów doświadczenia. Ukradnij przedmiot, kartka, kopnij mnie. No nie będziemy tego brać, bo to jest na czerwono. No, zobaczmy ten automat sprzedający. Automaty sprzedające oferują szeroką gamę produktów do kupienia najczęściej jednej marki. Umiejętność hakowania na poziomie co najmniej 20 punktów pozwala sprzedawać przedmioty automatom sprzedającym. Zastrzeżenie: przedmioty można kupić tylko w przypadku posiadania odpowiednio wysokiej reputacji u danej frakcji lub po osiągnięciu co najmniej 40 punktów umiejętności hakowania. Obrzyn kosmolub 170 na sekundę. Ile to kosztuje? W ogóle 200, no to nawet nas nie stać. A czy ja mogę coś posprzedawać? Mogę. I tak, to byśmy sobie sprzedali. Przytrzymaj S, aby... Nie, to jest sortowanie. A jak jest sprzedawanie? Badaj, no dobra, to możemy zbadać, ale jak się sprzedaje? Możemy sprzedawać? Może się nie da sprzedawać na razie, nie wiem. You the new worker? Whatever. Make it quick, tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Przychodzę po opłatę za miejsce na cmentarz. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. A zwróćcie uwagę, że nam się tutaj pokazało, że to, żeśmy zrobili, no po prostu kapitalne. Pokazało nam jakie zadanie i odfajczone, że jest zrobione. Papiery nie są podpisane twoim imieniem. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism.
First of all, that's a horrible thing to say. Secondly, yes, we did. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Dobra, fajnie, że to nam się tutaj zaznaczyło. I tu też jest fajnie, że jest wszystko opisane, gdzie znajdziemy daną osobę, więc może sobie to zadanie skończymy. Nie wiem, no zobaczymy w tym odcinku. Czekajcie, bo ja muszę iść na dół, a nie na górę. Gdybyśmy to zamknęli i nas nikt nie widział, to byśmy mogli to ukraść. Okej, znowu jest potrzebne pakowanie. Dostęp do terminalu, ogłoszenia firmowe, kontynuuj. Wróć do katalogu głównego. To tak bezpardonowo możemy sobie kraść? I te przedmioty są oznaczone jako kradzione, czy jak to wygląda? Jaki czad? No to jest słabsze. No ale to kurde, tak sobie wchodzimy, kradniemy i wychodzimy? Już za łatwo to na to poszło, powiem wam. What's on your mind? I paid his burial fees, didn't I? Let the dead sleep. Dobra, czyli de facto tutaj... No tak, wchodzimy sobie bezpośrednio i nic z tego. Dobra, gdzie jest tutaj... O! Tutaj, okej. Skupmy się też na tym zadaniu głównym naszym, które rozpocząłem. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The can's bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Red kazał mi się do ciebie zwrócić. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Ustatek wymaga naprawy. Szukam regulatora zasilania. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Zamieniam się w słuch. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Co masz na myśli, mówiąc praktycznie opustoszałe?
I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. No dobra. Oblekłan osiągnięcie najlepszy przyjaciel. Warsztaty dla nowych menedżerów cRPG. Towarzysze, zyskujesz nowego towarzysza. Towarzysze to postacie, które dołączają do ciebie i pomagają ci na rozmaite sposoby. Towarzysze zapewniają ci wsparcie w walce, ich umiejętności wzmacniają twoje, zwiększają pojemność twojego ekwipunku. Dzięki umiejętności inspirowanie możesz odblokować specjalne zdolności bojowe towarzyszy. Więcej informacji na temat twoich towarzyszy znajdziesz w karcie towarzyszy. Dobra. Tutaj chyba... A przy okazji, żeśmy otrzymali jeszcze jedno zadanie. Nadchodzi moc. Pracownicy opuszczają nadbrzeże. Jego administrator Red Thompson chce zmusić dezerterów do powrotu, odłączając im dostęp do prądu. You some sort of freelancer? If you could see your way to getting us our power back, I'd appreciate it. Go ahead. Udałeś się ostatnio swojemu miastu. Ja mogę przekonać dezerterów, aby wrócili. Jeśli chcesz, bym porozmawiał z tą Adelaide, potrzebuję nieco informacji. Musimy pomówić o zarazie, na przykład. Can we not? Talking about unpleasant things always gets my bile up. Show up to work, put in your hours, wear a smile. Problems of the body come from problems of the spirit. Work improves the spirit and fortifies the body. Working through hardship is a sign of loyalty and strength. I didn't get to where I am now by lying on my sickbed whenever I came down with a case of the calenture. Medicine is a rare and precious commodity. If you demonstrate you have earned the right to be treated, you will be treated. Otherwise, you must heal yourself. That I cannot say. There was no moment when the plagues began. Disease always lurks on the fringes of society, waiting to infect the idle and the lethargic. But in the last 10 years, the plagues have become progressively worse and increasingly frequent. Let me tell you what I plan on telling the Spacer's Choice Inspector next time he lands his fancy ship here and takes a look around. I believe plague is a test. It is a test of our loyalty and our fortitude, and it is one we will see through to the end. If I had enough medicine to treat everyone who fell sick, I would, but I don't. I can't save everyone. So I have to choose. It is not easy for me, and the moment it becomes easy is the moment I am no longer fit to serve. Spacer's Choice is a family. And the survival of the family is more important than the survival of the individual. Dobra, już nie rozmawiajmy dalej. Klucz Reda to jest potrzebny, ok. Spoko, trzymaliśmy zadanko nowe. We
better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. We better clear out of Mr. Thompson's office. Ups. Poczekajcie, bo mamy zaznaczone... A, czyli tego nie zrobimy, tak? Główny terminal sterowania elektrowni geotermalnej, a jakbyśmy sobie to zaznaczyli? Aha, wszystkie postacie są zaznaczone. To czekajcie, zróbmy to. Zróbmy to. Ej, fajnie, kurczę, zaznaczone wszystko jest. Nie trzeba szukać tak bardzo. Chodzi po całym mieście. Dobra, skończmy. Postaram się chociaż to jedno zadanie skończyć. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Spokojnie, nie jestem maruderem. There a reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Spokojnie, przysłał mnie Red Thompson. Słyszałem, że coś mamroczysz pod nosem. Didn't nobody ever tell you to never impress yourself between a man and his muttering? Which is, by the way, a normal and healthy mode of expression. Przyszedłem po opłatę za miejsce na cmentarzu. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Kłamstwo. Wszystko mi powiedział. Jak myślisz, ile można ukrywać coś takiego? I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Przykro mi to słyszeć. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Zobacz przedmioty opłata za grup Abernathy'ego. Jak mogę pomóc? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. Wiesz coś o tym ośrodku kultury? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Dobra, fajnie, że otrzymaliśmy kolejne zadanie. Tutaj możemy oczywiście sobie to wszystko ukraść, ale nie będziemy tego robić. Mamy jeszcze dwa tutaj zadania, dwa cele. Jeden jest tutaj. Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Zaraz zmienię ten strój, bo my wszyscy... O, możemy coś tutaj... Konrad Sadik, historia. Panie, możemy sobie tu wszystko poczytać. Na razie tego nie będziemy brać pod uwagę. Spokojnie, jestem czysty. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad,
You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Nie moja sprawa, płać, że twoja definicja słowa kwitnący wydaje się bardzo luźna. Może iść na jakiś casting? Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Dam znać, jak coś wpadnę. Dam znać, jeśli na coś wpadnę. Much obliged. Czyli de facto na razie tego zadania chyba nie zrobimy, co? Oj, 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 oj. Recepcjonista się zastrzelił. To tragedia. Spółka Kosmolub uzna to zresztą słusznie za zniszczenie jej imienia. Dobra, nie będę tego wszystkiego czytać, bo powiem wam, że no to seria by trwała naprawdę bardzo, bardzo długo. Czekajcie, czy ja muszę tutaj... What can I do for you? Perswazja 1. Znam historię Eugenia. Dlaczego nie użyjesz jego zębów jako zabezpieczenia opłaty za grób? You know about Eugene? How? Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Jestem pewien, że nie będzie mu ich brakować. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's Choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Nie moja sprawa, mam tylko pobrać zaległą opłatę. Jesteś tego pewien? I'm sure that I have no other choice. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Dobra, słyszałem, że Eugenie popełnił samobójstwo. Co się stało? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect.
I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Czekajcie, co znaczy grobowa sprawa? Ściągnie opłatę za grób od Konrada. Dobra, i tutaj został nam jeszcze Ludwik. Ludwik jest jedną z 4 osób, od których masz ściągnąć opłatę dla Silasa. Jest strażnikiem lądowiska położonego na południowym wschód od nabrzeża. Dobra, dokończmy to zadanie do końca. Żeby mieć ten wątek już zamknięty, a w następnym odcinku jakieś kolejne sobie zadanie rozpoczniemy. 139 metrów. Dobra, daleko nie jest. Póki co na razie nie będziemy nigdzie chodzić, bo nam czasu zabraknie. A się jeszcze okaże, że coś będę musiał zrobić. Fajnie, mamy pory dnia, widzę też. Słoneczko wstało. O! Wiecie co? Nie, na razie nie będziemy rozmawiać. Skupmy się na zadaniu. Jak nam zostanie czas, to z Parvati porozmawiamy. Odkryto miejsce lądowisko na nabrzeżu. Czy my tu możemy... A, możemy używać szybkiej podróży. Fajnie. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. A, czekajcie, to jest on. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Silas mnie przysłał, jesteś mu winien opłatę za miejsce na cmentarzu. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. O czym ty pleciesz? The war, the coming apocalypse, man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. W rodzinie armii jest opłata poborowa. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Co mam zrobić? Zobaczmy te kasety na bity 75 sztuk, czyli to jest ta waluta. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Jeśli mamy się pozbyć tego zwiadowcy automaszyny, to przydadzą mi się jakieś wskazówki. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Dobra, spoko, trzymaliśmy kolejne zadanie, ale na razie robimy to, czyli wracamy do Silasa. Kurczę, jaka fajna gra. Taki Bioshock trochę z Rage'em pomieszany i z Falloutem. 4,76. Nevermind. Kurde, zawalista gra. Graficznie może nie jest jakiś mistrzowski ten tytuł, no ale nie ma co narzekać. Mamy 3. poziom, ale na razie skoczymy sobie zadanko. Come for a visit? Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas?
Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? To do opłat, które chciałeś ściągnąć. Run into any trouble? Wszystko załatwione. Mam dokumenty, opłaty i podpisy. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Dobra, misja chyba dobiegła końca. Perswazja 6. Sporo się dla ciebie wysilałem. Czyli mamy perswazję 6. 1200. Reputacja fraki kosmolub wzrosła. O, fajnie. And I'll buy you a drink sometime. Kasety nabity 300 sztuk, czyli 300 sztuk z kredytów. Tracisz przedmiot opłata za grób. Opłata za grób, no, okej. Postawię ci kiedyś kolejkę. Użyto umiejętności perswazja. Mam nadzieję, że na coś konkretniejszego. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Okej, 150 kaset nabity. A Barnetti próbował zataić własną chorobę. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? Masz jakieś wieści na temat nadziei? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Nadzieja to nie plotka. Ten statek naprawdę istniał, a ja jestem żywym dowodem. All right, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. No, this is sounding like sedition. I'm not too keen on getting clapped in irons because you wouldn't stop running your mouth. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop, or there's gonna be trouble. Trouble's in the asking. Or don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Something I can do for you? Dobra, de facto ukończyliśmy zadanie. Yeah? What about him? Czytałem list od Phylisa. Wspominała, że chce wykopać zwłoki i zabrać złote zęby. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Let me know if you find anything. Dobra. Twoja reputacja w pewnej frakcji uległa zmianie, jeśli spotkasz się z wrogim nastawieniem, ale twoja reputacja nie jest na poziomie... Aj. Reputację możemy sobie... O, karta towarzyszy. Karta towarzyszy zawiera wszystkie, a raczej wszelkie informacje, które musisz znać na temat swoich towarzyszy. Zobaczysz na niej ich umiejętności, statystyki, efekty stanu oraz wyposażenia. Aby zmienić wyposażenie towarzysza, najpierw zaznacz przedmiot, który chcesz podmienić. Dobra. 121 i 120. Dobra, to zostaje, bo to jest ciekawe, ale nie możemy tutaj zmieniać w sensie pancerza. No dobra. Jak nasz dziennik? Grobowa, sprawa, misja ukończona, super. Udało nam się to zrobić, to zadanie jedno chociaż. Mamy długie jutro, ogień robocie, kolejne 2 zadania. Zrobimy sobie w następnym odcinku. Jeśli chodzi o ekwipunek, no to tutaj to zostaje. 9 sztuk amunicji ciężkiej mamy tylko niestety, bardzo mało. Pancerz sobie zmienimy, bo się wszyscy rzucają, że mam strój marudera. A bo wiecie co, mam to w D.
Chociaż tutaj mamy pancerz 3, tu mamy pancerz 4, czyli to jest trochę lepsze. I tu mamy ukrywanie się. Dobra, niech tak zostanie. Aha, i mamy poziom dostępny, umiejętności. 10 punktów dostępnych, broń biała jednoręczna plus 5. Co mi tu daje 5 punktów? Aha, poskładany hełm górniczy. Fajnie, że pokazuje gra, co nam daje. Te statystyki. Parvati daje nam perswazję, zrekonstruowany strój górniczy i Parvati, otwieranie zamków, czyli mamy tutaj 30 aż, inżynieria, specjalista do spraw obsługi wind. Dobra, 10 punktów. Pistolety, broń długa, czyli to sobie weźmiemy ze 2 punkty w to, bo tego używamy. Obrona, uniki, blokowanie. Plus 2 współczynnik pancerza podczas używania broni białej. Tutaj 1 punkcik damy w to. W rozmowę damy ze 2 punkty, bo mamy perswazję, używamy tego często. Ukrywanie się też możemy tutaj zainwestować ze 1 punkcik. Technologię ze 2 i przywództwo ze 2. Dobra. No ja tutaj na razie nie mam. Co drugi poziom możemy sobie tutaj to zwiększać. I jeżeli chodzi o postać, mamy tutaj reputację. Mamy pozytywna 14, poboczne, kosmolub, rada, pionier, odzyski, transport pod światło, monarchijska grupa gwiezdna, ikonoklaści, o. Fajnie, że tu wszystko jest opisane. Długie jutro. O, super. A drugie zadanko? Gin robocie. To jest tam. Ok, tutaj już tu też gra informuje, gdzie mamy iść. I tutaj mamy... Dobra, super. Moi drodzy, kończymy ten materiał. Gra jest po prostu fantastyczna. Bardzo mi się podoba. Wszystko fajnie jest opisane. Nie trzeba nic szukać i się wkurzać. Gra trochę podpowiada. Wszystko jest takie przejrzyste, ładne. No, generalnie spoko gra. Podoba mi się, więc kończymy drugi materiał. I zapraszamy wszystkich na kolejne materiały, które też się będą pojawiać niebawem. No i możecie zostawić łapkę i suba na zachętę. Trzymajcie się, to tyle. Cześć.